kanna. Nawet jeśli przypomina bananowca, to na przykład na zdjęciach w internecie wygląda trochę mech, że ja bym się nią kompletnie nie zainteresował i po prostu ją pominął. A to byłby spory błąd. Ale kiedy już rośnie w ziemi na działce i zobaczysz te wielkie liście, to naprawdę cieszysz się, że ją masz. Tak po prostu. To było moje pierwsze podejście, więc po sezonie miałem jedno zadanie. Utrzymać ją przy życiu przez zimę za wszelką cenę. Na jesień wykopałem wszystkie kłącza. Miałem ich mnóstwo, więc wrzuciłem je do kastry budowlanej z piaskiem. Wiecie, bo mam tak zwaną piaskownicę dookoła, więc piasku mam... zresztą dokończcie sobie sami. Piasek nie był problemem, choć oczywiście można wykorzystać trociny czy coś w tym stylu. Moim zdaniem jednak właśnie jest najlepszy. Układałem kłącza tak, żeby ze sobą się nie stykały i wstawiłem całość do piwnicy. Jest tam maksymalnie 10 stopni i przeżyły bez problemu. W maju, gdy pojawiły się tak zwane kalusy, czyli małe korzonki, zacząłem je wyciągać z tej kastry i zakopywać w ziemi, licząc, że nie przyjdą już przymrozki. I zostało tylko czekać, co potem. Bo potem kanna rozkręca się jak stary rower. Jak już ruszy, to rośnie przez cały sezon jak szalona. Około 1-2 metry wysokości, coś w tym stylu.